Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku następny Big Short. Gdzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która startuje już w przyszłym tygodniu, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Na wstępie informuję, że wszystkie wykresy użyte w tym materiale pochodzą z dwóch platform: Xstation 5 i z Bloomberga. Następny Big Short gdzie? Na samym początku tego wpisu chciałbym poruszyć kwestię moim zdaniem najważniejszą, najciekawszą, która powstała w poprzednim tygodniu, czyli fakt utworzenia na wykresie ceny złota dwuletniej formacji szczytowej podwójny szczyt. Podwójny szczyt jest bardzo dobrze widoczny. Pierwszy wykres to jest oczywiście wykres dzienny. Cena złota spadła poniżej poziomu $1680. Formacja stała się faktem. Z technicznego punktu widzenia spadek ceny złota w okolice poziomu $1300, $1250 jest bardzo prawdopodobny. Scenariusze prospadkowe są scenariuszami bazowymi. W długim terminie odwrócił się trend. To jest bardzo istotne i ważne. I dlaczego tak się dzieje? Oczywiście z dwóch powodów. Ze wzrostu rentowności amerykańskich obligacji oraz oczywiście obaw o recesję i umocnienie amerykańskiego dolara. Jeszcze raz przypominam, dlaczego złoto się umacnia. Ponieważ kiedy inwestorzy na całym świecie, którzy mają duże aktywa, mają dwie inwestycje charakteryzujące się bezpieczeństwem na uwadze, złoto i amerykańskie obligacje, czy też obligacje na przykład niemieckie, to zdecydowanie wolą amerykańskie i niemieckie obligacje niż złoto. Dlatego złoto traci na wartości, ponieważ złoto nie płaci odsetek, a obligacje płacą odsetki, a im dalej rosną rentowności, tym te odsetki teoretycznie są wyższe, więc inwestorzy są bardziej zainteresowani inwestowaniem w bezpieczeństwo właśnie w obligacje, a nie w złoto. Stąd też takie zachowanie ceny złota. I oczywiście do czasu, kiedy nie odwrócą się te tendencje, o których mówiłem, czyli tendencja na obligacjach, tendencja na amerykańskim dolarze, to nie ma co liczyć na to, że będzie jakaś większa wzrostowa korekta, impuls wzrostowy na cenie złota. A fakt, że doszło w poprzednim tygodniu do utworzenia formacji podwójny szczyt i do nawet przeniesienia jej na wykres tygodniowy, o którym zaraz będzie, na cenie złota oczywiście sprawia, że występuje ryzyko krachu na cenie złota z możliwością bardzo dynamicznego wkrótce tąpnięcia, jeżeli oczywiście dojdzie do wykreowania się następnych impulsów po Fedzie, który jest w tym tygodniu najważniejszy. Przypominam, Fed w tym tygodniu o godzinie 20 w środę jest szczególnie istotny, ponieważ powinien on nam odpowiedzieć na pytanie, jak zachowają się amerykańskie obligacje i amerykański dolar. Jeżeli rynek wyczuje, że będą dalsze podwyżki stóp procentowych, że nie można spodziewać się zatrzymania tendencji spadkowej na poziomie nawet 4,5% w Stanach Zjednoczonych, to oczywiście amerykański dolar powinien silnie zareagować umocnieniem, aprecjacją. Rentowności amerykańskich obligacji powinny wybić się wyżej, a wtedy w takiej sytuacji będzie to idealne środowisko do tego, żeby doszło do krachu na cenie złota, żeby cena złota zaczęła mocno spadać w kierunku wyznaczonym właśnie przez analizę techniczną. Przypominam, zobaczmy na tym wykresie następnym, wykresie tygodniowym, gdzie w momencie, kiedy handlujemy teraz ceną złota, jest to także miejsce, gdzie przebiega średnia 200-sesyjna na wykresie tygodniowym. To jest szczególnie istotne miejsce, więc dalsze utrzymywanie pod poziomem 1680 będzie faworyzować zdecydowanie scenariusze prospadkowe. I przypominam także i zachęcam do rzucenia okiem, co się działo na cenie złota mniej więcej 10 lat temu. 10 lat temu też była w okolicach poziomu $1500 formacja kilkunastomiesięczna, półtoraroczna formacja szczytowa i wtedy jak cena złota runęła w dół, to spadała przez kolejne 2-3 lata i tym razem może być podobnie, więc posiadając długie pozycje, mając kupione złoto, należy moim zdaniem bardzo, ale to bardzo uważać. Natomiast dlaczego ten wpis został zatytułowany następny Big Short gdzie?
ponieważ jak zobaczymy, jak duzi gracze hedge fundy pozycjonowały się w poprzednim tygodniu na różnych klasach aktywów, na różnych instrumentach, to widzimy, że hedge fundy największe krótkie pozycje dodawały na indeksie S&P, a w następnej kolejności największe krótkie pozycje były dodawane właśnie na złocie. I wygląda na to, że ten spadek na cenie złota nie był przypadkowy, ponieważ wynikał on właśnie z zachowania dużych hedge fundów, dużych graczy, tych, którzy dysponują większym kapitałem, dużym kapitałem, ogromnym kapitałem i którzy dysponują większą wiedzą niż inwestor detaliczny. I tu w sytuacji, kiedy doszło do takiego silnego technicznego przełamania potężnych poziomów, kiedy obserwujemy, że to właśnie duzi gracze hedge fundy doprowadziły do takiego wybicia, moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji tendencji spadkowej, kontynuacji ruchu w dół i oczywiście zwiększa się szansa na to, że dynamika tendencji spadkowej na cenie złota jeszcze bardziej przyspieszy i to jest zła wiadomość dla tych wszystkich, którzy mają długie pozycje. A gdzie hedge fundy dodawały długie pozycje? Widzimy tylko dwa miejsca. To był Kanadyjczyk i to był indeks Nasdaq. To jest też ciekawe, że cały czas trwa pozycjonowanie takie dualne na Wall Street. Hedge fundy na indeksie Nasdaq dodają długich pozycji, a na indeksie S&P sprzedają, dodają krótkich pozycji. Jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Jeżeli jesteśmy oczywiście przy tym, jak pozycjonują się hedge fundy, to zobaczmy, jak bardzo mocno zaczęły znowu hedge fundy, ta grupa inwestorów dodawać krótkich pozycji na jenie. Jen japoński netto jest coraz bardziej w tym wypadku sprzedawany przez hedge fundy i w takiej sytuacji moim zdaniem także jest bardzo ciekawe, czy zmaterializuje się scenariusz, na który liczy część inwestorów, że z tych poziomów dojdzie do interwencji, tak jak to miało miejsce w latach 90. Hedge fundy ewidentnie nie stawiają na taki scenariusz, który był zarysowany intuicyjnie przez inwestorów w poprzednich okresach. Na rynku surowcowym moim zdaniem warto także zwrócić uwagę na zachowanie ceny ropy naftowej, ponieważ przebijana jest już wyraźnie dwuletnia linia trendu wzrostowego, a w takiej sytuacji rośnie szansa na to, że będziemy wkrótce świadkami gwałtownego spadku ruchu poniżej poziomu $80 z testem średniej dwusesyjnej, która jest dokładnie w okolicach $75 na wykresie. Więc moim zdaniem należy oczekiwać takiego ataku, takiego ruchu, co miałoby oczywiście bardzo dobry wpływ na przyszłe zachowanie inflacji, ponieważ ropa naftowa jest wskaźnikiem wyprzedzającym procesy inflacyjne. Jeżeli jesteśmy na ryzyko, patrzymy na Bitcoina. Dzisiaj Bitcoin spada już nawet poniżej poziomu $19,000. To jest zła wiadomość dla ryzyka. Nie ma dzisiaj sesji w Japonii, nie ma dzisiaj sesji giełdowej w Wielkiej Brytanii, więc raczej do godziny 14, do godziny 15 nie powinno się wiele wydarzyć na giełdach, na rynkach finansowych na całym świecie. Natomiast później oczywiście może być podwyższona zmienność, natomiast klimat inwestycyjny dzisiaj o poranku w Europie nie sprzyja tendencjom spadkowym. Tak wynika z wykresu, który obserwujemy. Rynek Bitcoina ewidentnie nastawia się na dalsze spadki, na ruch w dół, na pokonanie ostatnich minimów sprzed kilku tygodni i moim zdaniem zwiększa się szansa na spadek w okolice $10,000, $12,000, gdzie analiza techniczna pokazuje następne wsparcie. Kiedy jesteśmy przy rynku ryzyka, z ciekawostek warto zobaczyć, że ostatnia reakcja indeksu S&P na dane o inflacji była historyczna. W ostatnim czasie bardzo rzadko zdarzały się takie zachowania indeksu S&P. To ma takie znaczenie, że rynek zaczyna przywiązywać do tych odczytów dużą wagę i prawdopodobnie Fed także będzie przywiązywał dość dużą wagę, a tym samym środowa decyzja Fedu będzie miała bardzo duże znaczenie dla rynków finansowych. To jest szczególnie istotne. Moim zdaniem dla tych, którzy liczą na to, że wrzesień potwierdzi albo zaprzeczy tezie, że wrzesień generalnie dla giełd papierów wartościowych to jest najgorszy statystycznie miesiąc w całym roku. A sam indeks S&P w piątek spadł poniżej poziomu 3900 punktów. To jest zła wiadomość, natomiast cały czas moim zdaniem walczy średnia dwusesyjna na wykresie tygodniowym i nie może jeszcze ostatecznie odgwizdać sukcesu podaży,
ale jest na to duża szansa, ponieważ jeżeli Fed będzie agresywny, będzie jastrzębi, to w takiej sytuacji moim zdaniem sytuacja techniczna i fundamentalna będą jednoznacznie sprzyjały tendencjom spadkowym, więc moim zdaniem ryzyko spadków jest duże i cały czas rosnące. Podobne zachowanie obserwujemy na indeksie DAX, ale w tym wypadku tutaj jest wyraźnie gorsza sytuacja, relatywnie słabiej zachowuje się niemiecka giełda. Jest duża szansa, że jeszcze w tym tygodniu będziemy testować czerwcowe i marcowe minima. Kiedy jesteśmy oczywiście na rynku ryzyka, to w takiej sytuacji warto także obserwować te obligacje. Cały czas nad poziomem 3,40 amerykańskie obligacje się znajdują. Jest to miejsce, gdzie zlokalizowane są maksima tendencji wzrostowej sprzed kilku tygodni, więc w tym tygodniu rynek odpowie nam na pytanie, czy gramy na podwójny szczyt, czy też przebijamy i ruszamy dalej w górę. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak rynek zinterpretuje słowa Fedu w środę. To jest moim zdaniem kluczowe, więc do środy nie spodziewam się żadnego impulsu wyczekiwania na amerykańskich i niemieckich obligacjach, które także w rejonie 1,75% czekać będą posłusznie na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych. Na rynku walutowym w tym wypadku także euro-dolar nie powinien wiele zrobić aż do środowego posiedzenia Fedu. Okolice parytetu to jest idealne miejsce na konsolidację, na wychłodzenie wskaźników, a później się okaże, co dalej. Natomiast na chwilę obecną moim zdaniem dzisiaj nie powinniśmy się spodziewać dużej aktywności. Rynek powinien spokojnie doczekać końcówki dnia. Z ciekawostek obserwujmy zachowanie Nowej Zelandii i Australii. Australia jest relatywnie najmocniejsza względem kiwi od 2017 roku z dużą szansą na to, że pokonamy ostatnie maksima. I na koniec dział poświęcony polskim aktywom. Polskie aktywa dzisiaj do godziny 14 także powinny być bardzo, ale to bardzo spokojne. Później będzie możliwy jakiś impuls, ale przede wszystkim moim zdaniem na giełdzie papierów wartościowych, a nie na polskich obligacjach, ani na polskim złotym. Obligacje, jak i złoty powinny czekać na zachowanie euro-dolara w środę, zwłaszcza w czwartek rano, ale widzimy, że w ostatnich godzinach znowu występuje presja na polskie obligacje, a punkt odniesienia to jest cały czas 6% na rentowności. Naprawdę powrót poniżej poziomu 6% będzie oznaczał, że popyt na ryzyko znowu się pojawił na polskie aktywa i chce cały czas kupować polskie obligacje. Rynek złotego moim zdaniem będzie dzisiaj spokojny, będziemy spokojnie czekać na wydarzenia, które się pojawią dopiero w środę wieczorem, a przede wszystkim w czwartek rano, więc poziom 4,70 na euro złoty i na dolar złotym cały czas jest w grze, ale jak widzimy na wykresach tych długoterminowych jesteśmy w idealnym miejscu, żeby dokonać jakiegoś większego spadkowego odbicia, wykorzystać te poziomy techniczne do tego, żeby zagrać na umocnienie aprecjacji krajowej waluty, ale warunek jest jeden. Warunkiem tym jest oczywiście wzrostowe odbicie na euro-dolarze, a moim zdaniem na to jest coraz mniejsza szansa, chociaż oczywiście wiele może się tutaj wydarzyć, a giełda papierów wartościowych do czasu utrzymania nad poziomem 1500 punktów będzie faworyzowała jednak jakieś scenariusze zakładające wzrostowe odbicie, ale oczywiście jeżeli indeksy giełdowe na świecie będą spadać, to także warszawska giełda będzie spadać i moim zdaniem taka powinna być tego interpretacja. I na warszawskiej giełdzie jeszcze moim zdaniem warte odnotowania jest to, że poprzedni tydzień doprowadził do potwierdzenia znaczenia dolnej krawędzi półrocznej linii trendu spadkowego. Linia zaczyna działać, funkcjonować i ona staje się punktem odniesienia. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam, życzę stopy zwrotu i pięknego dnia.